Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia najnowszego tutorialu. Przedstawię w nim kod grep, który będzie wymieniał wyrażenia objęte cudzysłowami na wyrażenia potraktowane kursywą. Tu jest już gotowy ten kod. Ja go wykasuję i powiem, jak stworzyć ten kod, to wyrażenie regularne. Oczywiście powołujemy okno dialogowe Znajdź zastąp z menu Edycja lub skrótem klawiaturowym Ctrl lub Command F na Macu. Pokazuje się okno dialogowe, mamy tutaj do dyspozycji różne zakładki. My będziemy korzystać z zakładki dla kodów grep. Klikam w zakładkę dla kodów grep i w pierwszej rubryce będziemy budować nasz kod. Czego szukamy? Szukamy cudzysłowu, który otwiera nasze wyrażenie. Więc jestem kursorem w pierwszej rubryce i z rozwijalnej listy wybieram double left quotation mark, czyli cudzysłów lewy. Następnie po tym cudzysłowie następuje tekst. Tekst, który liczy dowolną liczbę liter i składa się z dowolnych znaków, czyli muszę wyszukać dowolny znak, rozwijalna lista, wildcards i any character. To jest wyszukanie jakiegokolwiek znaku, ale ja nie wiem, ile liter będzie liczył dany wyraz, a więc muszę dać plus. Ten plus może oczywiście pochodzić z klawiatury, a może również pochodzić z rozwijalnej listy i pod zakładką Repeat jest funkcja one or more times i ona odpowiada właśnie za powołanie plusa. Ostatni nasz element wyrażenia, mianowicie prawy cudzysłów. Z rozwijalnej listy wybierzemy quotation marks i double right quotation marks, czyli prawy cudzysłów. Zobaczmy, jak ten kod zadziała. W związku z tym, że mamy powtórzoną naszą sekwencję, czyli w tym miejscu mamy wyrażenie z cudzysłowem, następnie kolejne wyrażenie z cudzysłowem i kolejne wyrażenie z cudzysłowem, ale w drugim akapicie, więc my musimy ograniczyć nasz tekst jedynie do tych właśnie wyrażeń z cudzysłowami. Jaki symbol nam ograniczy tekst? Mianowicie symbol znaku zapytania. Ja muszę ograniczyć mój tekst, czyli po plusie muszę dać nasz znak zapytania. Wstawiam go z klawiatury. I teraz zobaczmy. Od początku zacznę wyszukiwanie. Wyszukuje nam wyrażenie objęte cudzysłowami, bez tekstu, który znajduje się między tymi wyrażeniami. Wszystko jest w porządku, tylko teraz jeszcze musimy pogrupować nasze wyrażenie na części. Pierwszą część, czyli lewy nasz cudzysłów, zostanie objęty nawiasami okrągłymi i jest to nasze pierwsze wyrażenie. Nasze drugie wyrażenie to jest wyraz, kropka plus i nasz znak zapytania oraz trzecie wyrażenie to jest prawy cudzysłów. I teraz ja bym chciała wymienić wyraz mój, czyli mój element drugi w całym wyrażeniu na kursywę. W związku z tym tutaj muszę znaleźć pozycję drugą w moim całym wyrażeniu. Moje wyrażenie składa się z 3 elementów składowych i środkowa część to jest właśnie $2. Czyli tutaj ja wyjmuję z zakładki Found części mojego wyrażenia, które chcę zmienić. I te części są opisane jako $, i odpowiednia cyfra. I następnie wymieniam to na kursywę. Ja już wcześniej opracowałam ten styl. To jest styl znakowy, italik, ale jeśli nie wiemy,
jak stworzyć, więc tutaj wybieramy nowy styl znakowy i w Basic Character Formats wybieramy Italic. Tylko w związku z tym, że to jest TISA, więc możemy tutaj dla pewności pisać Regular Italic, bo tak właśnie jest opisana kursywa w tym kroju pisma. I znajduję wyrażenie od początku i zamieniam. Wszystko w porządku, ten kod działa, ale jeśli byśmy chcieli zastosować cudzysłowy polskie, bo te, które tutaj widnieją, to są angielskie cudzysłowy, a ja chciałabym potraktować jakiś fragment tekstu polskiego cudzysłowami polskimi, więc ja muszę wejść w glify i to jest mój cudzysłów polski. I jeśli ja dostanę tekst polski z takimi właśnie cudzysłowami, ten kod już nie zadziała. Zobaczmy. Opuścił ten element. A więc my musimy zmienić charakter naszego cudzysłowu pierwszego, czyli zamiast tego cudzysłowu, który tutaj jest, ja mogę wyjąć any double quotation marks, dlatego że nic tutaj innego nie można wybrać, bo nie mogę wybrać prostych cudzysłowów oczywiście, a tutaj są pojedyncze cudzysłowy, czyli tutaj mogę wybrać jedynie any double quotation marks. Sprawdźmy i rzeczywiście ten wyraz wraz z cudzysłowami zostaje zaznaczony i mogę go wymienić na kursywę. Ja tutaj oprócz tego cudzysłowu mogę wkleić ten cudzysłów, który jest umieszczony w tekście. Ja go kopiuję i tutaj zamiast tego wklejam. To też zadziała i wymieniam. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.